Skóra, czyli krakowskie milczenie owiec. W styczniu 1999 roku w śrubę napędową pływającego po Wiśle w Krakowie pchacza łoś wplątały się fragmenty ciała, a konkretnie skóry zaginionej kilka tygodni wcześniej studentki. Miała na imię Kasia, studiowała religioznawstwo i lubiła muzykę. W ostatnim czasie trochę się zagubiła. Od tamtego dnia minęło ponad 25 lat. Prawie wszystko, co się przez te ćwierć wieku wydarzyło, nie tylko dziś szokuje, ale i bulwersuje, smuci, a czasem jest wprost niewiarygodne. Bo śmierć tamtej dziewczyny, precyzyjnie rzecz biorąc do dziś niewyjaśniona, pociągnęła za sobą utratę zdrowia, pracy, reputacji wielu innych. Na temat tej sprawy powiedziano wiele i wiele napisano. Znajdziecie sporo informacji, które nie będą pokrywały się z tym, co za chwilę powiem, lub nawet będą im przeczyć. Co stało się z Katarzyną Z? Posłuchajcie tego, jak było, a nie tego, jak skórę kreowano. W mroźny wieczór 6 stycznia 1999 roku obroty maszyny spadają, potem kapitan pchacza słyszy trzaski. Jest już jednak ciemno, więc kończy pracę. O świcie wraz z 2 marynarzami schodzi pod pokład. Zaglądają do śruby, a tam coś okropnie śmierdzi. Wyjmują prętem szczerniałe śmieci do chwili, kiedy wśród gałęzi rozpoznają ludzkie ucho. I dzwonią do dyżurnego portu rzecznego. Ten informuje komisariat rzeczny policji przy Tynieckiej. Tu zjawia się policja, potem lekarz sądowy, który z bezgranicznym zdziwieniem stwierdza, że w napędzie statku tkwi ludzka skóra. I od tej chwili na życiorysy wielu ludzi pada cień, który już nigdy nie zniknie. Oto właśnie zaczyna się teatr, w którym aktorami będą przez prawie następnie 25 lat świadkowie, podejrzani i podejrzewani, policjanci, prokuratorzy, dziennikarze, biegli i rodzina ofiary. Niewinni ludzie, których system i cała ta sprawa złamała życie. A także być może jest on morderca lub mordercy. Pamiętacie tę scenę z milczenia owiec, kiedy Buffalo Bill szyje na maszynie? Kamera jest za nim, nieco z lewej. W kadrze widać tylko głowę, kark i jego nagie plecy oraz maszynę do szycia. Wymyślony przez Thomasa Harrisa zabójca siłuje się z trójkątnym kawałkiem skóry. Szyje. Kamera zbliża się, pełna niepokoju, muzyka narasta. Tak, Harris stworzył prawdopodobnie najwybitniejszy thriller psychologiczny końca XX wieku. A film na nim oparty to arcydzieło kina. Ale w Krakowie to nie była fikcja. Pierwowzorem tego, co widzieliśmy w filmie, był żyjący w USA seryjny morderca. Nazywał się Ed Gein, na którego farmie policja znalazła pozbawioną głowy, wypatroszoną i zawieszoną pod sufitem kobietę, a także abażury lamp, obicie fotela oraz kompletny strój z ludzkiej skóry. Pas z ludzkich sutków, a sypialnie mordercy zdobiły maski ze skór twarzy kobiet
i 4 czaszki wieńczące słupki łóżka. Oprócz tego znaleziono tam pudełko wypełnione spreparowanymi kobiecymi genitaliami, a w kuchni miski z ludzkich czaszek i serce w papierowej torbie. Choć policja twierdziła, że znajdowało się na patelni w kuchni. U nas okazało się, że statek unieruchomiła skóra z ludzkiego korpusu bez tkanek kostnych, ale z pępkiem. Lekarz medycyny sądowej Tomasz K. początkowo w tej sprawie wykluczał rozkawałkowanie zwłok przez osoby trzecie. Szczątki były w złym stanie, dawno już ruszyły procesy gnilne. Śledczy najpierw zakładali, że śruba pływającej po Wiśle jednostki, jakiejkolwiek jednostki, po prostu porozrywała ciało jakiejś samobójczyni, która zresztą skoczyła do rzeki. Przypadkowy świadek widział to zdarzenie. Miało ono miejsce 17 grudnia 1998 roku na moście grunwaldzkim. Było to, powiedzmy, że prawdopodobne. I taki przekaz trafił wtedy w pierwszym kwartale 1999 roku w media. Media, które w tej sprawie odegrały niemałe i niestety niechlubne znaczenie, ale o tym zaraz, bo przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego sekcja wprowadziła wszystkich w bezgraniczne zdumienie. Dlaczego? Otóż medycy stwierdzili, że mają do czynienia z odseparowanymi chirurgicznie od tułowia szczątkami kobiety. Ktoś bardzo umiejętnie oddzielił jej skórę wraz z warstwą podskórną tłuszczu od ciała. To właściwie nawet nie była skóra, ale cała powłoka z tułowia kobiety. Szczegółowe badanie wykazało też, że ktoś zdjął ją w jednym kawałku, całą, nierozciętą wraz z pępkiem, wyciętymi sutkami oraz piersiami, a to naprawdę jest niełatwe. Górna część tego obejmowała też szyję oraz lewe ucho z otworem na kolczyk w jego małżowinie. Od dołu skórę wycięto w staranny trójkąt, odwrócony podstawą ku górze, o kształcie zresztą zgodnym z anatomią, a zatem z owłosieniem na wzgórku łonowym wraz z wargami sromowymi. Pośladków nie było, ale zachował się wąski pasek pomiędzy nimi aż do krocza, niczym fragment majtek typu stringi. Kończyny górne ofiary odcięto symetrycznie na poziomie stawów, a dolne zgodnie z linią pachwin. Skóra miała głębokie, rozległe otarcia. Uznano, że to prawdopodobnie efekt czynu zbrodniczego osoby lub osób, które zawodowo zajmują się preparacją tkanek. Policjanci z sekcji do spraw zabójstw Komendy Wojewódzkiej Policji z Krakowa przeszukali koryto i brzegi rzeki. I już pierwszego dnia, pół kilometra poniżej miejsca znalezienia skóry, w pobliżu progu w Dąbiu trafili na pośladki i wnętrzności. Tydzień później znaleźli też kończynę dolną. A potem okazało się, że wnętrzności nie były ludzkie, a zwierzęce. Przy czym słowo potem oznacza 15 lat później. Bo 15 lat później naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego dokonali analizy porównawczej ekshumowanych tkanek z truchłami saren, krów i dzików. Tamtego dnia ze śruby napędowej pchacza wyjęto także pukiel włosów, kawałek wełnianego, czarnego swetra, fragment czarnych, sztruksowych spodni, ramionczko stanika oraz kawałek flaneli w kratę, który ma w tej sprawie pewne znaczenie. Dlaczego? Za chwilę. Bo w czarny sweter i takiego samego koloru sztruksowe spodnie była ubrana pewna zaginiona studentka. Jak zapewne się domyślacie, Kasia, która studiowała religioznawstwo i lubiła muzykę.
Dla śledczych stało się jasne, że prawdopodobnie sprawca stworzył rodzaj body, które być może na siebie zakładał. A przecież tak działał wspomniany Buffalo Bill z książki Thomasa Harrisa i filmu z Jodie Foster i Antonym Hopkinsem w roli psychiatry Hannibala Lectera. Problem w tym, że stało się to w Polsce w styczniu 1999 roku w Krakowie, a nie w Hollywood. I to nie była fabuła. Teraz to polska rzeczywistość pozostawiła śledczych przed jedynym w historii kryminalistyki tego typu przypadkiem. W tej pierwszej fazie zapadły pierwsze dziwne decyzje. Jak się potem okazało, przez kolejne 25 lat ta sprawa była ich pełna. Pełna decyzji dziwnych, niezrozumiałych, często szokujących, o których zaraz usłyszycie. Teraz wróćmy do czasu tuż przed odkryciem skóry. Postępowanie w sprawie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem zostało objęte tajemnicą. Z jakiego powodu? Oficjalnie, aby nie straszyć mieszkańców Krakowa i nie wywoływać paniki. To dość pokrętne wyjaśnienia, bo organom ścigania w takich nagłaśnianych zwykle sprawach często przecież pomagają zupełnie przypadkowi świadkowie. No ale jak powiedziałem, ta sprawa pełna jest dziwnych, szokujących wręcz decyzji. Oprócz hipotezy z zabójstwem, prokuratura okręgowa w Krakowie bierze pod uwagę również hipotezę o samobójstwie lub nieszczęśliwym wypadku. Do komend policji w okolicznych garnizonach wysyłane są zapytania o podobne przypadki. Po badaniach DNA policjanci przeszukują bazę osób zaginionych, potem porównują wyniki ze szczątkami z Wisły i w kwietniu 1999 roku matka zaginionej Katarzyny Z już wie, że nigdy swojej córki nie zobaczy. Prywatny detektyw, którego wynajęła, może zakończyć poszukiwania. No dobrze, ale co się właściwie stało? Wiadomo, że Katarzyna zniknęła 12 listopada 1998 roku na 2,5 miesiąca przed wyłowieniem jej skóry z Wisły. Rankiem wyszła po prostu z domu, pożegnała się z matką, która przypomniała jej na odchodne, że o godzinie 18 są umówione na wizytę lekarską w przychodni na osiedlu Uroczym w Nowej Hucie. Dziewczyna się tam jednak nie pojawiła. I późnym wieczorem matka zgłosiła zaginięcie na policję, podając przy tym rysopis. Czarne, sztruksowe spodnie, czarny golf z wełny. Dziś polska Wikipedia podaje za jedną z krakowskich gazet, że to kurtka była ze sztruksu, a zaginiona miała na sobie dżinsy. To akurat znamienne, bo w przestrzeń publiczną trafiła jedna z pierwszych nieprawdziwych albo przeinaczonych informacji, którymi media przez następne lata będą karmiły odbiorców, niestety rujnując przy tym innym życie, tylko po to, aby zarobić na kliknięciach o oglądalności i wyświetleniach. Nie wiem, może jestem niesprawiedliwy, ale matka szukała córki, rozklejała plakaty, dzwoniła, wypytywała, szukała. Wynajęła, jak wspomniałem, prywatnego detektywa, który kiedyś był kryminalnym w komendzie zwanej Białym Domkiem. Do matki zaginionej ktoś dzwoni i mówi: twoja córka szlaja się po pubach w Zakopanem. Człowiek ten chce się spotkać, ale kobieta za radą detektywa nie idzie. Detektyw obserwuje umówione miejsce, ale tajemniczy informator zamiast przyjść, dzwoni ponownie. A jednak pani nie przyszła, mówi, po czym się na zawsze rozłącza. Kim był, czego chciał, nie wiadomo. Śledczy ustalają potem, że telefonował z budki w centrum Krakowa i tyle. Nic więcej. Trop się na zawsze kończy. Kim był ten człowiek? Okazuje się, że 5 dni przed zniknięciem Kasi słuch ginie także po innej 23-letniej studentce z Krakowa. Ma na imię Kinga, mieszka ulicę obok Katarzyny. Jest podobnego wzrostu,
a w dniu zaginięcia ma na sobie flanelową koszulę w kratę. W tej sytuacji decyzja o utajnieniu postępowania wydaje się jeszcze bardziej zaskakująca. Śledztwo trwa, prokuratorskie hipotezy są weryfikowane. Kluczowa wydaje się postać ofiary. Kim była, co robiła, z kim się spotykała w ostatnim czasie i gdzie Katarzyna Z. Tymczasem Kinga się odnajduje, żywa. Ale w marcu 1999 roku media dowiadują się o Kasi, mimo ukrywania sprawy przez prokuraturę, która potem publicznie bagatelizuje sprawę, wyklucza uaktywnienie się w Krakowie seryjnego mordercy. A fakty mówią przecież same za siebie. To zabójstwo o prawie na pewno seksualnym podłożu. Istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że sprawca uderzy ponownie i będzie zabijał, bo tacy przestają mordować jedynie za kratami lub w grobie. Detektyw tymczasem ustala, a policja potwierdza to, że zamordowana studentka bywała na giełdzie płyt w akademiku na ulicy Bydgoskiej. Poznała tam mężczyznę niejakiego Tadeusza T., nieformalnego kierownika klubu pod Przewiązką. I Tadeusz T. przegrywał dla niej płyty niszowego w Polsce zespołu Grateful Dead. Możliwe, że to on dzwonił do matki zamordowanej. Możliwe, ale to tylko domysły. Według świadków dziewczyna miała się w nim zakochać. Podejrzewany jednak zaprzecza, stwierdza, że związała się z kimś praktykującym sadomaso. Co wiadomo o Kasi? Była zamkniętą w sobie, nieśmiałą i skrytą dziewczyną z licznymi problemami, w tym natury psychicznej. Mocno przeżywała śmierć ojca. Zmieniała też kierunek studiów. Z psychologii na historię, potem na religioznawstwo. 3 tygodnie przed zaginięciem przestała w ogóle chodzić na zajęcia, zaczęła się odchudzać i dbać o siebie. Nie udaje się na pewno ustalić, z kim się spotykała i co robiła od rana do wieczora przez 3 tygodnie. Możliwe, że faktycznie się zakochała. W kim? Nie wiadomo, a matka nie miała o tym pojęcia. Policja stara się wszystko zweryfikować. Sprawdza Tadeusza T. z klubu pod Przewiązką. Odciski palców, DNA, wariograf. Śledczy przesługują też jego żonę. I nic. Nic poza tym, że ten przypadkowy człowiek to bardzo przeżyje. Wpadnie w kłopoty, będzie musiał zmienić pracę. Nic dziwnego. Jest podejrzewany o oskurowanie dziewczyny. Mijają tygodnie i śledztwo utyka w martwym punkcie, a oczekiwania i ciśnienie na schwytanie kuśnierza jest przecież ogromne. I właśnie w tym momencie, 13 maja 1999 roku, do śledczych dzwoni osoba określona później w dokumentach jako znawca i hodowca gadów. Człowiek ten informuje, że znany mu osobiście Robert J. mógł dokonać tego zabójstwa. Mógł, ponieważ jest osobą chorobliwie nienawidzącą kobiet. Informator zdradza, że tajemniczy Robert J. wiele lat wcześniej pastwił się nad zwierzętami, m.in. obdzierając je żywcem ze skóry w czasie pracy w Instytucie Zoologii. Ten telefon elektryzuje policjantów, bo przecież może oznaczać przełom. A kim był ten tajemniczy informator? Zatrzymajmy się na jego osobie na chwilę, bo ta postać akurat w tej sprawie, jak się okaże, odegrała ogromną rolę. Ale zanim to się stanie, skupmy się jeszcze na jednym wątku, bo w tamtym czasie rozważany był równolegle związek zabójstwa Katarzyny z innym, bardzo podobnym. 2 tygodnie po doniesieniu Leszka L., hodowcy gadów, na Roberta J., w jednej z podkrakowskich wsi pochodzący z Rosji student zabija ojca, zdejmuje skórę z jego głowy wraz z włosami, a potem chodzi w takiej masce na twarzy po wsi, a nawet siedzi przy stole z niedowidzącym dziadkiem. Śledczy są niemal pewni, że mają zabójcę Katarzyny Z. Czyny są przecież podobne, a zabójstwa połączone ze skurowaniem bardzo, bardzo rzadkie.
jest też szycie, a zatrzymanym Władimir W. studiował psychologię na tej samej uczelni co Katarzyna Z. Morderca jednak zaprzecza i wyjaśnia, że na ojcu się zemścił, bo ten nigdy nie miał twarzy. Przeprowadzone czynności nie potwierdzają związku obu zabójstw. Inne są cięcia, inne modus operandi i Władimir W. zostaje skazany na 25 lat więzienia, a potem ten trop na zawsze upada. Ale Leszek L., hodowca gadów, zostaje. A właściwie zostaje typowany przez niego na mordercę Robert J., który między innymi lubi spacerować nad Wisłę, gdzie odkryto skórę. Leszek L. zeznaje, że widział osobiście, jak jego podejrzewany rozerwał gołymi rękami żywego królika. O tym donosie dziennikarze będą później pisali, że policja wpadła na trop mordercy w wyniku listu jego kolegi, którego treść jest najpilniej strzeżoną tajemnicą tego śledztwa. Ale to nieprawda. Listu nie było. Był telefon, rozmowa i notatka, policyjna notatka z kontaktu z informatorem. I celowo napisałem informatorem. Celowo powiedziałem informatorem, bo to szokuje w tej sprawie najbardziej. Leszek L. nie był w tę sprawę zamieszany przypadkiem. Ten znawca i hodowca gadów, prowadzący sklep zoologiczny od wielu lat, współpracował bowiem z policją, prokuraturą i sądami z racji swojego zajęcia. Jego sąsiadka zeznała, że podejrzewany o zabójstwo Robert J. pracował w jego sklepie. Inny świadek, że pracowała tam też przez 3 tygodnie przed zaginięciem zamordowana studentka. Takich tropów było wiele. Wiadomo, że Robert J. i hodowca gadów rzeczywiście się znali. Robert J. przynosił piasek do terrariów, jedzenie dla zwierząt, czyścił klatki w jego sklepie zoologicznym, w sklepie zoologicznym Leszka L. Taki sklep prowadził do 1998 roku. Wiadomo jednak, że nie traktował skrytego, niskiego młodzieńca dobrze, choć dla Roberta J. do pewnego momentu, do pewnego czasu Leszek L. był kimś w rodzaju przyjaciela. Co stało za motywem złożenia donosu na byłego kolegę? Bardzo możliwe, że konflikt, bo hodowca jadowitych węży był człowiekiem niezwykłym, nie mniej niż jego niezwykła pasja. W swoim mieszkaniu hodował zresztą nie tylko jadowite węże, ale także i krokodyle. Łamał liczne przepisy o hodowli zwierząt, o których publikował artykuły w prasie fachowej, ale tak się składa, że akurat ten człowiek prawo miał za nic. Prawo i policję. Od połowy lat 80. bardzo dobrze znał się z innym hodowcą, emerytowanym inspektorem Wydziału 4 Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie. Ten były ubek za komuny rozpracowywał księży i zajmował się obserwacją, a potem przez wiele lat był policjantem Wydziału Techniki Operacyjnej. Jego teczka w IPN zawiera wiele pochwał, a ludzie mówią, że hodowca węży to policyjny kapuś. I nie tylko policyjny, bo od dawna współpracował z ubecją. I to wychodzi w dziennikarskim śledztwie. Świadkowie stwierdzają, że Leszek L. był w układzie z policją i tego nie krył. To wysoko funkcjonujący alkoholik i nie było tajemnicą, że nieraz wypuszczał jadowitego węża gdzieś na mieście tylko po to, aby potem być wezwanym do jego schwytania i dostać od mundurowych za to pieniądze. Pieniądze na picie, a pił z milicjantami, a potem policjantami. Pił i donosił. Policja oczywiście nigdy tego nie potwierdziła. Nie mogła potwierdzić, że był osobowym źródłem informacji, ale chyba coś rzeczywiście było na rzeczy. Środowisko go znało, bo współpracował z organami ścigania jako biegły od płazów i gadów. Znał się też z późniejszym dyrektorem CBŚ z Krakowa i faktycznie świadczył usługi łapania gadów.
Wydawał opinie, pisał artykuły. Znał prokuratorów, sędziów, adwokatów. Nieraz po pijanemu chwalił się, że ma w dupie policję i się jej nie boli. Awanturował się, wszczynał burdy. Podobno miał sadystyczne skłonności. Bardzo źle traktował kobiety. Sąsiedzi widywali go pijanego, jak biega po klatce schodowej bez ubrania. Był konfliktowy. Groził ludziom bronią, na którą, co ciekawe, miał pozwolenie. Był człowiekiem, który nigdy nie powinien sięgać po alkohol. W jednym z krakowskich barów pewnego dnia wściekł się i rzucał w ludzi żywymi kotkami, które pozyskał jako karmę dla swoich węży. Innym razem rzucił w rejestratorkę w ośrodku zdrowia żywą kobrą malajską, żądając pomocy po ukąszeniu przez tego węża. A to wąż śmiertelnie jadowity. Kobieta złożyła potem zawiadomienie, ale hodowca w sądzie się do niczego nie przyznał. Umiejętnie tłumaczył się, kluczył, a sąd ostatecznie skazał go na grzywnę, a potem oczyścił w apelacji z zarzutów. I tu pojawia się pytanie, czy to nie jest odrobinę dziwne? Mało tego, po uniewinnieniu Leszek L. złożył zawiadomienie na rejestratorkę, matkę 5 dzieci, że nie udzieliła mu pomocy w stanie zagrożenia życia. Myślę, że to jedna z tych dziwnych stron tej sprawy, ale jeśli prawdą jest, że ten człowiek rzeczywiście pracował z policją, to nie musi być już to takie dziwne. Tak czy inaczej, wiadomo, że hodowca węży miał ostry konflikt z sąsiadami, którego epilogiem był ich udział w programie Rozmowy w toku na TVN. Ten człowiek hodował niebezpieczne gady w domu. W domu, w którym obcy ludzie również mieszkali. Mało tego, zdejmował z nich i suszył skóry z węży. Miał wprawę i podchodził do tego na zimno. W pewnym momencie okazało się, że lepiej wpasowuje się nawet w profil psychologiczny mordercy niż podejrzewany za jego sprawą Robert J. I tak naprawdę nie wiadomo, czy policja go sprawdziła. Nawet jeśli, to zrobiła to nieudolnie, po łebkach, bo nikt z otoczenia tego herpetologa nie był przesłuchiwany. A poszlaki to przede wszystkim na niego wskazywały. Czy Leszek L. mógł być zabójcą, który sprytnie skierował zainteresowanie śledczych na Roberta J.? Wiele dziś za tym przemawia. Umiejętności, postawa wobec kobiet, zajęcie, brak alibi, a także wspomniana zgodność z 2 oddzielnie potem sporządzonymi profilami psychologicznymi zabójcy. Mało tego, z analizy akt wynika, że ciało zamordowanej, które nigdy przecież nie zostało znalezione, mogło stać się karmą dla jego krokodyla, którego ten człowiek przecież hodował. Leszek L. miał możliwość to zrobić. Czy zrobił? Nie wiem. Można byłoby powiedzieć, że policja z jakich przyczyn nie wykazywała jednak zainteresowania tą hipotezą, a śledczy swoją energię skierowali w zupełnie inną stronę i głównym podejrzanym został wskazany przez hodowcę węży Robert J. Ale to nie byłoby prawdą. Tajemnicą Poliszynela bowiem jest fakt, że na tamtym etapie śledczy podzielili się na tych, którzy podejrzewali hodowcę węży oraz tych, którzy podejrzewali wskazanego przez niego Roberta J. Prowadzący sprawę upierał się już rok po zabójstwie, że to Robert J. jest mordercą. Mimo że kolejni świadkowie wskazywali, że to hodowca węży mógł zamordować studentkę i ją oskurować, miał swoją wizję. Co by nie powiedzieć, to Robert J. jednak dziwnie się zachowywał. Był 33-letnim wtedy kawalerem, który miał ewidentny problem z kobietami. Nie potrafił nawiązywać z nimi znajomości, chociaż stale próbował. Zamieszczał anonse, miał swoje typy. Brunetka, bo nie lubił rudych i blondynek, jak Kasię. Był bardzo, bardzo wybredny. Jedną z kobiet odrzucił z powodu spóźnienia o kwadrans.
Jego ideał był bardzo precyzyjny, a preferencje dotyczyły również bielizny i ubioru. Interesowały go bardzo rajstopy. Mieszkał z matką, rozwódką i miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu schizofrenii paranoidalnej. W marcu 2000 roku, po wspomnianym donosie, policja zatrzymała go na 10 godzin. W tym czasie mieszkanie matki zostało przeszukane przez grupę z technikiem kryminalistyki. Robert J. stwierdził, że nie znał zamordowanej, ale rozpłakał się po tym, jak śledczy pokazali mu jej zdjęcie. Przyznał się też do licznych aktów ekshibicjonizmu od 1991 roku. Po przesłuchaniu w wyniku sugestii kryminalnych kupił matce zamordowanej kwiaty. Potem przyszedł na komisariat po adres tej kobiety, a kiedy go nie dostał, zaniósł bukiet do kościoła. Był bowiem bardzo religijny. Chociaż w mediach i aktach wielokrotnie powtarzana potem była informacja, że dopiero stał się religijny po śmierci Katarzyny. A to oczywiście nieprawda. Nieprawdą jest też informacja, jaka znajduje się w sporządzonej na zlecenie prokuratury oficjalnej opinii psychologicznej na jego temat. Czytamy tam, że o wyjątkowym znaczeniu ofiary dla podejrzewanego świadczy fakt, że ułożył na jej grobie wielki krzyż ze zniczy już tydzień po wyłowieniu jej skóry z Wisły. Fakty są jednak takie, że grób z wyłowionymi szczątkami powstał pół roku po ich wyłowieniu z Wisły. Pół roku. Media jednak te informacje będą przez następne lata przytaczać w kontekście ważnej poszlaki. Zatrzymanie do przesłuchania Roberta J. i przeszukanie jego pokoju nic śledczym nie daje. Nic poza tym, że u niektórych śledczych, tu celowo pomijam nazwisko, powstaje coś w rodzaju obsesji na jego temat. Nie ma na Roberta J. jednak żadnych dowodów, a jedynie są słabe poszlaki. Sporządzane są więc kolejne opinie, ekspertyzy, sprawdzane kolejne tropy. Sprawą i osobą podejrzewanego interesują się media. Autorka pierwszego profilu psychologicznego mordercy, Katarzyny Z., podaje, że być może sprawca inspirował się filmem. I tak rodzi się Hannibal Lecter z Krakowa, Sprawa skóry i krakowskie Milczenie owiec. W roku 2001 ojciec podejrzewanego, znany krakowski poeta, wydaje tomik wierszy pod tytułem Iba Ibi. Na jego okładce zamieszcza grafikę przypominającą zakrwawioną, nagą kobietę bez rąk i nóg. Na grafice można dopatrzeć się też obciętej skóry. Na wysokości wzgórka łonowego widać też pępek, a także pełzające po ciele węże. Pikanterii dodaje fakt, że kobieta z grafiki na mostku ma kropkę w miejscu, gdzie Katarzyna Z. miała kilkumilimetrowe znamie. Podobieństw trzeba się oczywiście doszukiwać, ale jednak są. A kryminalistyka zna różne przypadki. Tutaj się śledczym nie dziwię. W głośnej przecież sprawie książki pod tytułem Amok, której poświęciłem odcinek tego podcastu pod tytułem Pisarz morderca, śledczy doszukali się przecież związku opisu morderstwa z książki z prawdziwym, a sprawa skończyła się dla autora skazaniem na 25 lat więzienia. Tym razem autor tomiku, ojciec podejrzewanego, wytłumaczył, że to reprodukcja obrazu pod tytułem Sen węgierskiego malarza Sándora Gábory. Sprawdzam. To prawda. Ale no właśnie. Jakakolwiek była intencja, to posunięcie trudno racjonalnie wyjaśnić. Tym bardziej, że w kontekście wypowiedzi medialnych poety ta sprawa jego syna, marnowała mu karierę. Nie jemu zresztą jednemu, bo po zatrzymaniu i wypuszczeniu stan zdrowia Roberta J. się systematycznie zaczął pogarszać. W końcu, w okolicach 2005 roku,
został skierowany na hospitalizację do kliniki psychiatrycznej. Był to zresztą trzeci jego pobyt w szpitalu dla psychicznie chorych. Diagnoza była taka sama: schizofrenia paranoidalna i zaburzenia osobowości. W międzyczasie, pod koniec września 2000 roku, śledztwo w sprawie zabójstwa Katarzyny zostało umorzone. Kilka miesięcy wcześniej policja zabezpieczyła jeszcze ślady biologiczne na ubraniach zamordowanej, które nie pochodziły od ofiary. Miało dojść z tej przyczyny do przełomu, bo pod koniec 2002 roku publicznie ukazała się informacja, że niemieckie laboratorium miało wyizolować DNA mordercy. Nawet jeśli się to udało, to ten ślad nie należał do Roberta J., bo go wtedy nie zatrzymano. Czyli raczej mieliśmy do czynienia z prowokacją. Pytanie tylko, przeciw komu? Oczywiście chodziło o Roberta J., który idealnie wpasował się w tok myślenia śledczych. Policjanci obserwowali tego człowieka, zakładali mu podsłuchy, śledzili, starali się sprowokować do czegoś niemądrego i Robert J. to zrobił. Odwiedził grób zamordowanej, a potem udzielił wywiadu w mediach i wypowiadał się na temat jej śmierci i mordercy. Jego wypowiedź zwróciła uwagę specjalistyczną terminologią. Mówił o rozkawałkowaniu zwłok oraz o tym, że morderca do skurowania musiałby spuścić krew. To mu oczywiście nie pomogło. Tak samo jak jego zainteresowania, bo interesował się kryminalistyką. Wiele lat wcześniej pracował w Instytucie Zoologii. Czyścił tam klatki, karmił zwierzęta. Media napisały, że jego zadaniem było skurowanie zwierząt. To oczywiście nieprawda. Tak samo jak nieprawdą było, że zwolniono go stamtąd za wymordowanie wszystkich królików. Zabił 5 lub 4, bo nikt się nimi nie interesował, a zrezygnował, kiedy dostał w 1987 roku powołanie do wojska, które odbywał w szpitalu jako służbę zastępczą. Ten fakt też nie świadczył na jego korzyść, bo w szpitalu miał kontakt ze zwłokami. Zaprzyjaźnił się w tym czasie z pracownikiem prosektorium, który po latach zeznał, że Robert J. był bardzo zainteresowany sekcjami zwłok. Inny świadek z tamtego okresu stwierdził, że Robert zadawał liczne pytania o wnętrzności, o sposoby cięć, narzędzia, techniki i był szczególnie zainteresowany sekcjami zwłok kobiet. Sam Robert przyznał, że widział tam, jak rozmrażano ciała w ciepłej wodzie, a potem niektórzy z zwłokami współżyli. Biegła z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie potwierdziła niektóre nieprawdziwe rewelacje w swojej książce, jak na przykład te o uczestnictwie Roberta J. w sekcjach, skurowaniu zwierząt i wymordowaniu królików. Dla mediów był to świetny temat. Kolejne 2 psycholożki stwierdziły na podstawie analizy zabezpieczonych przez policję zapisków, że po zabójstwie Katarzyny Z. Robert przeszedł przemianę duchową, a zabójstwo było dla niego mistycznym wydarzeniem. To nie była prawda, bo Robert J. zawsze był człowiekiem głęboko wierzącym. Ale pod koniec kwietnia 2007 roku znawca gadów, biegły herpetolog, umarł na zawał. Okazało się, że jego telefon był na policyjnym podsłuchu. Dzięki temu wiadomo, że Leszek L. kontaktował się telefonicznie z Robertem J. po śmierci Katarzyny. Czy mogli dokonać zabójstwa dziewczyny wspólnie i w porozumieniu? Czy ktoś to sprawdzał? Nie wiem. Nie ma na to dowodów. Ale wiadomo, że po śmierci hodowcy gadów śledztwo nabrało rozpędu. Był to rozpęd medialny, bo sprawę prowadził wtedy pierwszy w Polsce zespół do spraw niewykrytych zabójstw, nazywany przez dziennikarzy Archiwum X. Jego szefem został policjant, który od początku był przekonany do tezy, że to Robert J. jest mordercą. Śledczy skupili się na przeszukiwaniu miejsc,
gdzie Katarzyna Z. mogła być przetrzymywana. Przekopali, przeszukali ogródek, na przykład działkowy znajomej Roberta J., choć podejrzewany tam nigdy nie był lub był 2 razy. Zwrócili się też o pomoc do FBI. To oczywiście znów rodzi analogię do milczenia owiec. Policjanci krakowskiego Archiwum X wynajęli też jasnowidza. Swoją drogą warto przypomnieć, że to ci sami ludzie, którzy pracowali potem nad sprawą zabójstwa pary studentów pod Narożnikiem, o którym nagrałem inny odcinek notatnika autora. Czy kolejna prowokacja się udała? Chyba nie bardzo, więc śledczy próbują dalej i docierają do zakonnika z zakonu Bonifratów. To spowiednik Roberta J. Duchowny odmawia złamania tajemnicy spowiedzi, ale wiadomo, że Robert J. dostał rozgrzeszenie. Dostał, choć nie powinien, bo nie spełnił żadnego z 5 warunków dobrej spowiedzi. Chyba że nie musiał, bo nie był mordercą. I tak mijały kolejne lata. W 2012 roku prokuratura podjęła się ekshumacji szczątków zamordowanej. Pojawiły się wątpliwości wobec pochodzenia niektórych śladów na skórze. Jakie? Chodziło o rozstępy. Niektórzy biegli stwierdzili, że mogły powstać na skutek upadku z wysokości lub wypadku komunikacyjnego, a na pewno nie były skutkiem tortur. Tymczasem Robert J. pisze oficjalne pismo do zarządu cmentarzy w Krakowie z pytaniem o lokalizację grobu zamordowanej. Potem kupuje znicze i kładzie je na nagrobku oraz miejscu pochówku jej i jej ojca. Wszystko nagrywa się na cmentarny monitoring. Kolejną ekspertyzę przygotowuje seksuolog. Wynika z niej, że sprawca ma małego członka, niespełnione fantazje oraz zaburzenia erekcji. Kolejna biegła wydaje opinię sugerującą homoseksualne lub biseksualne skłonności Roberta J. Wreszcie w 2014 roku sprawę pod kryptonimem Skóra przejmuje prokuratura apelacyjna w Krakowie i trafia ten temat do zupełnie innych policjantów. Czy to coś zmienia? Z pewnością. W mediach bowiem wypowiadają się kolejni biegli. Nowy prokurator. Wszyscy twierdzą, że są o krok od zatrzymania mordercy. Badany jest wątek nawet pyłków z drzew znalezionych ze szczątkami wyłowionymi z Wisły. Policjanci sprawdzają ogródek przypadkowej kobiety. W związku z tym w 2016 biegli odrzucają hipotezę zakładającą, że sprawca zakładał skóry na siebie. Wiadomo bowiem, że Robert trenuje kulturystykę. Ma 100 kilo, jest niskim, ale dobrze zbudowanym mężczyzną. Nie mógłby założyć skóry na siebie. Zaangażowany w sprawę biegły z Portugalii, badając skórę, uznaje, że ma ona ślady powstałe od sportów walki. Katarzyna Z. ich nie uprawiała, ale Robert J. już tak. Nowy prokurator zleca zatem ponowne przeszukanie Wisły. I tak po ponad 17 latach grupa nurków przez 5 dni przeczesuje rzekę z wykorzystaniem sonaru pod okiem mediów, gapiów i telewizji. I co to śledczym daje? 2 wcześniej nieznalezione przedmioty ofiary. 2 wśród 30 innych. Przy okazji przeprowadzony jest eksperyment procesowy polegający na wrzuceniu do Wisły na sznurku świńskiej skóry. Czego prokuratura chce w ten sposób dowieść? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że latem 2017 roku 2 reporterzy superwizjera TVN realizują program o tej sprawie, a właściwie o tym człowieku. Jeden z dziennikarzy wraz ze wspomnianym wcześniej szefem Archiwum X jest współautorem książki o tym policyjnym zespole do spraw niewykrytych. A wyemitowany materiał szokuje. Dlaczego? Dzień dobry. Z jakiej okazji panowie do mnie? Chodzi nam o sprawę pani Katarzyny. Jakiej Katarzyny? Nie znam. Nie znałem, nie znam, pierwsze słyszę, nic nie wiem.
A możemy na spokojnie porozmawiać? Ale czy ja, proszę pana, ale czy ja fikam koziołki, czy nie czytam gazet? Nie mam internetu, nie mam telefonu komórkowego, a telefon stacjonarny jest odwieszony od wielu miesięcy. Jestem wyizolowany społecznie całkowicie. Nie obchodzi mnie. Ktoś myśli, że tak się nie da żyć, a ja pokazuję, że tak się da żyć. Ja nic nie wiem. Pan ode mnie nic nie wyegzekwuje, ani jednego przeciwnika. Reporterzy nachodzą przecież Roberta J. Filmują go w kościele, na ulicy, w domu, wynajmują nawet mieszkanie naprzeciw. Spotykają się też z jego ojcem poetą pod pretekstem zainteresowania się jego poezją. Nad sprawą intensywnie pracuje też pewien dziennikarz Onetu. Kilka lat później założy ze wspomnianym wcześniej już byłym szefem Archiwum X, Uparciuchem, kanał na YouTube. I żebyśmy mieli jasność, jest to człowiek podejrzewany o obsesję na temat udziału Roberta J. w tej zbrodni. Ten sam, którego odsunięto od sprawy. Wreszcie 4 października 2017 roku Radio Kraków nieoczekiwanie o godzinie 12:46 ogłasza, że wiadomo, kim jest zatrzymany w sprawie zabójstwa Katarzyny Z. człowiek. Mimo, że Robert J. jest wolny. Trafi do aresztu dopiero kilka godzin później, a samo zatrzymanie jest bardzo widowiskowe. Pod okiem kamer, nie wiadomo skąd się tam wzięły, z użyciem policyjnych antyterrorystów. Onet natychmiast publikuje duży reportaż i jest w nim wiele niepolegających na prawdzie informacji, ale to nie jest istotne. Autor i tak uznaje zatrzymanego winnym, już teraz, od razu, bez sądu i bez obrony. A o sprawie mówi cała Polska. Zatrzymany jest więźniem niebezpiecznym. Jest prowadzony pod okiem kamer w kajdankach zespolonych. Zostaje przebadany na wariografię przez byłego technika kryminalistyki, emerytowanego żołnierza żandarmerii wojskowej, który współpracuje z policją od wielu lat. Jest samoukiem, nazywa się niezależnym ekspertem, ale nie ma żadnego powszechnie uznawanego na świecie certyfikatu. Jego zdaniem badany reaguje emocjonalnie na pytania. A jak ma reagować? Przecież przez prawie 20 lat go nękano. Jest chory psychicznie i chociażby to wyklucza wiarygodność tego badania. Na to też jest jednak rada. Prokurator kieruje Roberta J. na obserwację. I psychiatrzy piszą, że badany jest zdrowy. Zdrowy, chociaż 3-krotnie wcześniej był z powodu choroby hospitalizowany i diagnoza była zawsze taka sama: schizofrenia paranoidalna i zaburzenia osobowości, a teraz jest zdrowy. Zdrowy, mimo że od 26 lat bierze klasyczne leki w terapii tej choroby: klonazepam, zolfaren i pernazinum. Prokurator w związku z tym co robi? Przesłuchuje leczących go wcześniej lekarzy psychiatrów. Po aresztowaniu zatrzymany dostaje obrońcę z urzędu, ale kobieta rezygnuje. Kolejnemu prokurator odmawia prawa do kontaktu z klientem przez kilka tygodni. Kiedy wreszcie klient i zatrzymany się kontaktują, sędzia rozpatrujący zażalenie na zatrzymanie wycofuje się z orzekania. Okazuje się, że osobiście zna świadków sprawy. Na początku grudnia 2017 roku wreszcie sąd rozpatruje zażalenie na areszt. I tutaj zapada kolejna dziwna decyzja. Prokurator przeciw Robertowi J. ma 3 poszlaki. To, że zatrzymany złożył kwiaty i zapalił zniż na grobie zamordowanej, powiedział do jednej ze świadków: czy nie boi się pani, że panią oskuruje? Oraz 3 wyniki badania wariografem. 3 poszlaki. I mimo to, że to tylko poszlaki, sąd stwierdza, że świadczą one na niekorzyść zatrzymanego. Nie daje im wiary, ale decyduje się na areszt tymczasowy. Czyli jak potem pani Monika Góra stwierdzi w swojej książce na ten temat, nie ma bezpośrednich dowodów na winę J, ale za chwilę mogą się znaleźć.
Chwila trwa 5 lat. 5 lat człowiek przebywa w areszcie tymczasowym. W maju 2018 roku w mieszkaniu matki zatrzymanego zostają skute kafelki. Śledczy zabierają wannę. W listopadzie tego roku dziennikarze Onetu donoszą, że zabezpieczono tam ślad biologiczny ofiary. Ten ślad to 2 krótkie włosy z uda. Specjaliści medycyny sądowej zauważają, że tego nie można stwierdzić na podstawie badania porównawczo-morfologicznego, jakie było przeprowadzonego, i jest to jedynie teza. Należałoby przeprowadzić badanie DNA, aby mieć pewność. Pewność jednak nie jest potrzebna prokuratorowi. Butnie stwierdza, że opinię wydała ekspertka. Ekspertka z wyższej szkoły w Szczytnie, a badanie DNA zniszczy dowód. To dość kuriozalne wyjaśnienia, bo jeśli tak, to oznaczałoby, że lepszy jakikolwiek dowód niż dowód bezsporny. Mieszkanie zatrzymanego kolejny raz jest przeszukiwane. Jego matka jest przez policjantów wielokrotnie nachodzona. Zatrzymywane są kolejne, niezwiązane jej zdaniem ze sprawą przedmioty jak biżuteria, szyby z mebli czy łańcuszek z Matką Boską. W mediach lansowana systematycznie jest teoria, że zatrzymany przeprowadził po zamordowaniu Katarzyny Z w mieszkaniu matki remont, aby zatrzeć ślady zabójstwa. To kłamstwo, ponieważ faktycznie remont został przeprowadzony, ale przed zniknięciem dziewczyny. Funkcjonariusze zabezpieczają kolejne przedmioty. Ołówki, ciężarki do ćwiczeń, wiertła, tłuczek do mięsa. Szukają nawet owadów. Chociaż prawdopodobieństwo, że po prawie 20 latach znajdą owada, który żerował na zwłokach, jest więcej niż znikome. A nawet jeśli, należałoby zrobić wtedy badania porównawcze. Matka zatrzymanego w pewnym momencie podsumowuje te wszystkie działania zdaniem: szukacie na siłę, bo musicie kogoś znaleźć, prawda? Po 2 latach od zatrzymania, we wrześniu 2019 roku, do sądu trafia akt oskarżenia. To 485 tomów akt jawnych i nie wiadomo ile tajnych. Prokurator oskarża Roberta J. m.in. o pozbawienie życia Katarzyny Z., duszenie jej łańcuszkiem zatrzymanym matce, bicie, kopanie, łamanie kości urządzeniami do ćwiczeń. Akt oskarżenia liczy 789 stron, z czego 784 są tajne. Dlaczego? Nie wiem. Prokurator zleca badanie, czy Robert J. jest impotentem. W penis aresztowanego są wstrzykiwane zastrzyki, a zatrzymywany jest w złym stanie psychicznym. Proces rusza w lutym 2020 roku. Sąd na wniosek prokuratora wyłącza jego jawność. W uzasadnieniu czytamy o drastycznym charakterze sprawy. Nie ma żadnego bezpośredniego dowodu świadczącego o winie Roberta J., teraz już oskarżonego, a on sam nie przyznaje się do zarzucanych czynów. Mniej więcej w tym samym czasie zaczynam pisać szkic swojej powieści inspirowanej sprawą pod kryptonimem Skóra. Zbieram materiały, czytam, interesuję się. Przygotowuję własną historię na podstawie historii brutalnego, wyrafinowanego mordercy albo niewinnie oskarżonego człowieka. Nie wiem, nie jestem pewien, bo jak mam dać wiarę temu, że chory na schizofrenię dziwak zabił kogokolwiek w tak brutalny, pokręcony sposób w mieszkaniu matki, z którą mieszkał? Wreszcie 14 września 2022 roku Sąd Okręgowy w Krakowie uznaje, że oskarżony, działając z mieszanej motywacji wynikającej z zaburzeń preferencji seksualnych o typie złożonym, o cechach sadystycznych i fetyszystycznych z elementami nekrosadyzmu, fetyszyzmu nekrofilnego, zasługującej na szczególnie potępienie, pozbawił życia Katarzynę Z., po czym dokonał zdjęcia znacznej powierzchni powłok ciała
pokrzywdzonej i zapada wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Uzasadnienie nie jest jawne, a wyrok jest nieprawomocny. Tydzień wcześniej wydawnictwo Lira z Warszawy wydaje moją książkę inspirowaną tą sprawą. Pracowałem nad nią długo, wnikliwie. Doktor Rajski nieśpiesznie wkłada szkło powiększające do torby, wstaje i spogląda w oczy kobiety. Powietrze nad rzeką jest lepkie i gęste. To ludzka skóra, szanowna pani. Zwariował pan? Przykro mi. Skupiłem się na faktach. W pierwszych recenzjach pojawia się opinia, że ten surowy kryminał odważnie czerpie z wizji realnie popełnionej zbrodni. Dosadnie obrazuje przebieg brutalnych zdarzeń, a jego fabuła jest wymownie nasączona mrokiem strukturalnych układów. Co mam powiedzieć? Zgadzam się. Książce nadaje tytuł Wielki Pies. Postscriptum. 28 października 2024 roku wygłoszono mowy końcowe przed sądem apelacyjnym. Obrońca skazanego stwierdził, że apelacja jest oskarżeniem dla policji, prokuratury i sądu pierwszej instancji. Jego zdaniem odwrócili oni oczy od prawdy, dopuścili się celowych zaniechań, manipulacji materiałem dowodowym i przymykali oczy na fakty. A to oraz tym razem już jawne przesłuchania świadków budzi trwogę. Skazany oświadcza: nie jestem skórą, nie jestem bestią, nie jestem potworem, nikogo nie zabiłem, nikomu nie zrobiłem krzywdy. Jestem człowiekiem i obywatelem tego kraju, którego organy ścigania próbują od blisko ćwierć wieku uwikłać w sprawę zabójstwa Katarzyny Z. Zwracam się bezpośrednio do Wysokiego Sądu, bo to moja ostatnia nadzieja na sprawiedliwość. Krzyczę do was, uwierzcie mi, że tego nie zrobiłem. Jeśli podobał się wam ten odcinek, kliknijcie w Kiedy dzwoneczek. nagrywam ten odcinek, jest 31 dzień października, godzina 6 rano. Za kilka godzin ma zapaść wyrok przed sądem apelacyjnym. Apelacja obrony Roberta J. ma być rozstrzygnięta. Nie wiem, jak będzie. Zastanawiam się, jak było.